historii lotnictwa znajdziemy wiele polskich nazwisk, zwłaszcza konstruktorów, poczynając od Czesława Tańskiego, nazywanego ojcem polskiej awiacji, a którego lotnia stała się prekursorem nie tylko dużych konstrukcji lotniczych, ale także pojazdów ultralekkich. Przez postaci takie jak Zygmunt Puławski, twórca PZL P1, jednego z pierwszych na świecie samolotów myśliwskich całkowicie metalowych, ze słynnym płatem Puławskiego, jak Jerzy Rudlicki, twórca usterzenia motylkowego. Wspominałem o nim bodajże przy okazji relacji z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego i opisu jednego z prezentowanych tam polskich dronów. Czy wreszcie zespół, słynny zespół w osobach Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigury i Jerzego Drzewieckiego. Skonstruowali rekordowe samoloty RWD. Łączył ich fakt, że nie tylko dokonywali rzeczy przełomowych i nie tylko projektowali i budowali swoje pojazdy latające, ale także byli ich oblatywaczami. Ja bez wahania do tego wybitnego grona dołączę nazwisko rodaka, który 5 października bieżącego roku także trwale zapisał się w historii lotnictwa. Dlaczego właśnie 5 października? Otóż tego dnia jego Jetson One jako pierwszy eVTOL, czyli elektryczny pojazd pionowego startu i lądowania, otrzymał włoski certyfikat uprawniający do wykonywania nim załogowych lotów w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej Włoch. W tym samym czasie pojazd ten z powodzeniem odbył też pierwsze publiczne loty w Stanach Zjednoczonych. W tym filmie postaram się możliwie krótko i treściwie opowiedzieć Wam o Tomaszu Patanie i jego Jetsonie One. Zapraszam do oglądania. Czym w zasadzie jest Jetson One? Na pewno nie jest pasażerskim dronem, chociaż i mnie zdarzyło się tak go określić, gdy po raz pierwszy pisałem o nim na łamach catblog.pl. Dlaczego nie jest pasażerskim dronem? Bo Jetson w ogóle nie jest dronem. Z założenia dron jest bezzałogowy. A Jetson One przenosi na swoim pokładzie pilota. Zresztą najlepszą definicję tego, czym jest Jetson One, podaje jego twórca. Po polsku nazwałbym to jednoosobowym, ultralekkim, personalnym pojazdem latającym. I w tych słowach w zasadzie zawiera się wszystko, także główne założenia projektu. Maksymalna prostota budowy, kompaktowość, ultralekkość. I każde z tych założeń udało się osiągnąć. Konstrukcja Jetsona została wykonana z włókna węglowego i aluminium. I jak widać ma postać przestrzennej klatki. To jest rozwiązanie znane i wypróbowane chociażby w sportach samochodowych. Zapewnia bardzo niską wagę i jednocześnie stosunkowo wysoką wytrzymałość. Podnosi też bezpieczeństwo użytkownika. Jetson One waży 86, około 90 kg z baterią, bo bez niej to zaledwie około 40 kg i jest w stanie przewieźć pilota o maksymalnej wadze bliskiej 100 kg. Jeśli chodzi o aktywne systemy bezpieczeństwa, to po pierwsze komputer pokładowy Jetsona, który został zdublowany, a właściwie wykonany jako 3 niezależne, identyczne systemy. Na wypadek awarii jednego pozostają 2 gotowe do użycia i przypuszczam, że wszystkie pracują symultanicznie. Komputer ten wykorzystuje lidar do wykrywania odległości od Ziemi i automatycznie zmniejszy prędkość przed przyziemieniem, gdyby ta prędkość okazała się zbyt wysoka, niebezpieczna. Zresztą opracowany na potrzeby Jetsona system sterowania i oprogramowania lotu praktycznie eliminuje możliwość popełnienia błędu przez pilota. Ale pierwsze próby budziły jednak dreszcz emocji, co widać na fragmentach filmu z jednego z pierwszych oblotów bardzo wczesnej wersji prototypu pojazdu. Z finalnym produktem, jak widać, nie ma on wiele wspólnego, może poza układem silników i śmigieł i oczywiście ogólną koncepcją, która, jak widać, sprawdziła się doskonale. A przy okazji, podobnie jak wspomniani na początku filmu wielcy polscy pionierzy lotnictwa, również Tomasz Patan nie tylko skonstruował swój eVTOL, ale także oblatywał jego wszystkie prototypy, łącznie z tym widocznym na filmie.
No ale wracając do najnowszego certyfikowanego modelu, poza wspomnianymi już systemami nad bezpieczeństwem pilota czuwa też balistyczny, czyli wyrzucany pirotechnicznie spadochron, który w awaryjnej sytuacji jest w stanie sprowadzić cały pojazd bezpiecznie na ziemię. W przypadku awarii jednego z 4 bloków napędowych, każdy ma 2 silniki odpowiadające za 2 niezależne i przeciwsobne rotory śmigła, pojazd jest w stanie kontynuować lot, a na pewno pozwala bezpiecznie wylądować. Łączna moc silników to około 84 kW. W pełni naładowany akumulator 52V litowo-jonowy pozwala na około 20 minut lotu, a ładuje się godzinę do pełnego naładowania przy europejskim napięciu 220V, a 2 godziny w Stanach przy 110V dostępnych w sieci. Co ciekawe, ograniczenia wynikające z amerykańskich przepisów lotniczych stanowiły bazę, podstawę wyjściową do określenia parametrów eksploatacyjnych, a może raczej parametrów związanych z osiągami pojazdu. Aby można nim było latać bez licencji pilota, to pojazd ten musiał ważyć w granicach 115 kg i nie mógł rozwijać prędkości większej niż 100 km na godzinę. Doszukałem się także informacji, że nie powinien przekraczać pułapu zbliżonego do 450 metrów, ale przestrzeganie tego akurat wymogu pozostaje już w gestii pilota, bo Jetsonem można latać znacznie wyżej. Jego pułap praktyczny to około 1500 metrów, a maksymalny, cóż, może ktoś kiedyś sprawdzi. W każdym razie, biorąc pod uwagę prędkość pojazdu i realny czas lotu, Jetsonem już w obecnej wersji można dostać się w miejsce oddalone nawet o około 30 km, przy zasięgu liczonym w linii prostej, o około te 30 km od punktu startu. To wystarczy, by dolecieć na przykład do pracy, ale wskazuje też raczej na rekreacyjny, a nie użytkowy charakter pojazdu, o czym mówi zresztą sam Tomasz Patan. Założeniem głównym to jest frajda z latania i to jest pojazd rekreacyjny. No ale oczywiście w tej konstrukcji nie chodzi tylko o frajdę, drzemie w niej prawdziwy potencjał i możliwe są inne zastosowania, chociażby na potrzeby służb ratunkowych, na potrzeby Straży Granicznej, policji czy też wojsk. A w czym zaprojektowany został Jetson One? Otóż nie został zaprojektowany z pomocą oprogramowania Solid Edge, ani NX, którego dystrybutorem i największym w Polsce partnerem producenta, firmy Siemens Digital Industries Software, jest firma Camdivision, partner tego kanału, bez którego zapewne i ten film nie doczekałby się realizacji. Link do strony firmy znajdziecie Państwo tutaj. W każdym razie, z informacji uzyskanych od Tomasza Patana wynika, iż Jetson zaprojektowany został z użyciem konkurencyjnego oprogramowania, a mianowicie SolidWorks, również obecnego bardzo często na łamach Cadblock.pl. Chciałbym, żeby Jetson stał się Teslą pojazdów latających. Czy faktycznie Jetson One może stać się Teslą pojazdów latających? A może już nią jest? Na pewno jest konstrukcją pionierską, jest też pierwszym na świecie ultralekkim eVTOL, pozwalającym pilotom na latanie nim w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej we Włoszech. Gdyż Aeroklub włoski wydał 5 października bieżącego roku pierwszy certyfikat rejestracyjny o numerze IX078. Nie wiem, jak to jest po włosku. IX078. Po drugie, firma otrzymała zgodę na bezzałogowe loty Jetsonem One od włoskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To przyspieszy zarówno proces testowania, jak i walidacji całego produktu. Chief Executive Officer Jetsona, dyrektor zarządzający Stephen Deane, w oficjalnym komunikacie prasowym podkreślił, że ta autoryzacja pozwala nam stopniowo rozszerzać zakres lotu Jetsona One, bez narażania pilota testowego na potencjalne ryzyko, gdy badamy graniczne możliwości pojazdu. Bezpieczeństwo lotów jest i pozostaje naszym priorytetem. Amerykańsko-włoska firma, której Tomasz Patan jest nie tylko współzałożycielem, ale i większościowym udziałowcem,
Skoro tak, to w zasadzie można chyba mówić o polsko-amerykańsko-włoskiej firmie. Aby uczcić uzyskanie certyfikatu i uzyskanych pozwoleń, firma zaprezentowała publicznie 3 egzemplarze Jetsona One podczas konferencji Zero Emission w Rzymie. Wydarzeniu poświęconym m.in. elektromobilności, takiej szeroko rozumianej, w tym tej mobilności powietrznej. W tym samym czasie w Stanach przeprowadzono także pierwszy publiczny pokaz Jetsona w locie. Pierwszy pokaz taki dostępny dla szerokiej publiczności. Firma działa obecnie w obiekcie produkcyjno-badawczym w Arezzo w Toskanii, na południe od Florencji. Fabryka zatrudnia około 30 osób. Niskoseryjna produkcja ma ruszyć w przyszłym roku, a następnie docelowa, już wielkoseryjna w Stanach, które będą zapewne największym rynkiem zbytu. Wspomnę, że w przedsprzedaży, prowadzonej od 2021 roku, zarezerwowano już 300 egzemplarzy Jetsona One w cenie $98 000 za sztukę, przy zaliczce w wysokości $8 000. O gwarancję dostaw można być spokojnym. Pojazd jest w końcu certyfikowany. Firma została dokapitalizowana zastrzykiem bagatela $15 milionów, także dostawy będą realizowane terminowo. Przy siedzibie firmy w Toskanii do dyspozycji jest prywatne lotnisko z blisko 800-metrowym pasem startowym. Jetson co prawda nie potrzebuje wiele miejsca do pionowego startu i lądowania, ale taka lokalizacja daje wystarczająco duży zapas przestrzeni na ewentualne testy w obszarze firmy, a także na prowadzenie pierwszej na świecie szkoły pilotów eVTOL. Przypomina mi się w tym momencie powieść Janusza Meissnera o prywatnej szkole dla młodych pilotów, bodajże pod tytułem Szkoła Orląt. Czy Tomasz Patan będzie takim współczesnym i jak najbardziej realnym Jerzym Greyem? Kolejna ciekawostka. Tym razem dla amatorów wirtualnych lotów. W najnowszym Flight Simulator można wirtualnie polatać także Jetsonem. Dla tych z Was, drodzy widzowie, którzy dotrwaliście aż do tego momentu, na zakończenie kartka z historii, a może raczej kilka szczegółów z historii tej niezwykłej konstrukcji. W rozmowie z Maciejem Kaweckim z kanału This is IT, polecam do obejrzenia w całości, link tutaj, można usłyszeć tam wiele ciekawych zakulisowych wspomnień, Tomasz Patan wspomniał początki, swoje zainteresowanie zdalnie sterowanymi samolotami i śmigłowcami, dronów jeszcze wtedy nie było, rozbudzane przez jego tatę, pierwsze próby, równoległe zainteresowanie sportem samochodowym, inspirację amerykańską kreskówką Jetsonowie, stąd zresztą pomysł na nazwę projektu. Pierwsze loty wczesnym prototypem, wrażenia, doznania z przebywania na pokładzie pojazdu latającego, a nie tylko za jego sterami, bezpiecznie stojąc na ziemi. Konieczność podjęcia decyzji, w którą stronę dalej iść. Sprzedaż ulubionego sportowego samochodu, by uzyskać fundusze niezbędne do kontynuowania prac nad wczesnymi prototypami. Fakt, że film z wczesnych lotów uzyskał na YouTube 10 milionów wyświetleń w zaledwie kilka dni. Później pozyskanie inwestora strategicznego i dokapitalizowanie przedsiębiorstwa milionami dolarów, no wreszcie budowa fabryki, certyfikacja we Włoszech otwierająca drogę do Unii Europejskiej. Czy taki gadżet, pojazd dla rekreacji, może stać się normalnym środkiem transportu? Tomasz Patan jest przekonany, że to kwestia czasu, że tak się stanie i powołuje się na historię automobilizmu. Zaczęło się przecież tak podobnie. Ja jestem przekonany, że po Jetsonie One przyjdzie kolej na Jetsona 2, Jetsona 3 i tak dalej. Dziękuję Wam za zainteresowanie i obejrzenie, uwaga, 100. filmu na tym kanale. Będę wdzięczny jak zwykle za komentarze, subskrypcje, lajki, polecanie tego i innych udostępnianych przeze mnie filmów. Zachęcam także do odwiedzenia strony Jetson.
strony CAMDivision, a także zaglądanie na cadblock.pl. Tam też można poczytać nie tylko o systemach CAD, ale również o polskich i nie tylko polskich konstrukcjach. Do zobaczenia w kolejnym materiale. I myk! I koniec. Chodźmy na kawę.